lada chwila nie wyjedziemy. To trzeba się wykąpać w czymś takim. Najlepsza ze wszystkich. O. Chyba tam jest. Ja nie wiem, jak ta portugalski rząd zmieni swoje podejście. Ciągle te wybrzeże, klify, piękne widoczki. To dzisiaj troszeczkę w głąb lądu, nie za daleko, do miasta, gdzie się odbywa festiwal. A jaki festiwal? To zaraz zobaczycie sami. Zapraszamy. Przyjechaliśmy do Silves, miasta, w którym historia splata się z niezwykłą atmosferą Portugalii. Dawna mauretańska twierdza, kiedyś stolica regionu i ważne centrum handlowe. Dziś zachwyca malowniczymi uliczkami i spokojnym rytmem życia. To idealne miejsce na jednodniową wycieczkę, gdzie można poczuć portugalski rytm życia i odnaleźć ślady przeszłości. Ledwo co stanęliśmy, a tutaj już fosę kopią, nie? Także zaraz, lada chwila nie wyjedziemy. Czytaliśmy, że jeszcze do niedawna Silves słynęło z produkcji korka. Ale właśnie, było też napisane, że ta produkcja trwała do momentu, dopóki rzeka się nie zamuliła. I tak, bo do tego wyrobu korka jest potrzebna woda, dużo wody, bo ten korek się moczy i oni to moczyli w tej rzece. No i tak ciężko było sobie wyobrazić, jak wygląda zamulenie rzeki, no bo no zamulenie, no to taka brudna się zrobiła, bagnista taka, ale tu wiecie co, jak na to się patrzy, no to coś przerażającego. Tu chyba widać właśnie te zmiany, jakie następują, bo tej rzeki już nie ma po prostu. A ten most, który widzicie za nami, to most rzymski. A most rzymski nie dlatego zupełnie, że wybudowany został przez Rzymian, ale nazwę dostał na pamiątkę panowania rzymskiego w tym mieście. On został zbudowany w XV wieku, także Rzymian już dawno tu nie było. Teraz, jak widzicie, w remoncie. Tam za mną na tym moście możecie zobaczyć nawet, jak są te rusztowania. One są już do samego dołu mostu. Także oni mogą go wyremontować w całości, nie muszą się jakoś spinać, bo tam nie ma wody. Biorąc pod uwagę, że niedawno był okres deszczowy, w sumie teraz, jakiś czas temu tutaj deszcze padały, to za dużo tej wody nie ma. A taka była tranzytowa rzeka, nie? Ale do tego jeszcze wrócimy. No tak. Nie no, korkowa bransoletka musi być. Jeszcze z Elizabeth. Zobacz. Czytaliśmy też, że to nie jest taka turystyczna miejscowość, że tak tutaj nie ma tłumów turystów, ale tak naprawdę to sprawia wrażenie, że wszystko jest zrobione pod turystę. Bo nie sądzę, żeby codziennie wystawiali te wszystkie takie niby handmade rzeczy dla mieszkańców. No. Może ze względu na ten weekend też to tak wygląda. Zajrzyj tutaj, jakie mają fajne klatki. Jesteśmy przy bramie wjazdowej do historycznego centrum miasta i w tej bramie jest taka wyjątkowa rzecz, bo ona ma taką inną konstrukcję od wszystkich bram, no bo zaraz po wejściu trzeba skręcić. I w momencie, gdy sobie wchodzimy, to widzicie, że jest od razu ostry zakręt, no i to miało powodować brak możliwości najazdu końmi i wejścia dużej ilości osób. Może i skuteczne. Pewnie tak, skoro coś takiego zrobili. Największym zabytkiem Silves jest zamek wybudowany z czerwonego piaskowca. Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów mauretańskiej architektury w Portugalii. Wejście na zamek 3 €, ale my tam wyślemy naszego ptaka. Może warto to zobaczyć, bo przez kilka wieków, od VIII do XIII, ten zamek był siedzibą Maurów, którzy no, tutaj królowali na tych terenach i wtedy Silves było
stolicą rejonu Algarve. Zamek pochodzi z VII wieku, ale dzisiejsze mury pochodzą z XII wieku, z okresu walk między chrześcijanami i Maurami. Te nieustanne walki doprowadziły do fortyfikacji zamku i opracowania sprytnych metod przetrwania, na przykład cysterna na wodę deszczową, która była tak efektywna, że miasto korzystało z niej aż do lat 20. XX wieku. Legenda mówi, że w zamku ukryty jest skarb Maurów. Jeszcze nikt go nie znalazł. Może to właśnie ty będziesz pierwszy. Jakbyście się zastanawiali, gdzie są zimą bociany. Jeszcze się nie wybierają do Polski. Przynajmniej nie wyglądają. Tutaj 3, tam są 2. Ale z tymi bocianami to w ogóle jest hit, bo one u nas mieszkają na wsiach, tak, gdzie są pola, łąki, a one tutaj mieszkają w centrum miast i to dużych miast. W Faro widzieliśmy przecież, w Lagos i to naprawdę w samym centrum, gdzie nie ma ani kawałeczka trawy, nie? Bo ludzie na wakacje jeżdżą do Portugalii, a bociany na wakacje jeżdżą do Polski. No to ja nie wiem, czy to one nie zostają tutaj cały rok. Na pewno, bo tutaj są gniazda. Ale ja się tak cały czas rozglądam i powiem wam, że naliczyłem już ich 10. One krążą na niebie cały czas. Nie ma miejsca, gdzie nie można spotkać bociana. To jest jak z kotami. Jak się zacznie człowiek przyglądać, to one się nagle pojawiają. Wszędzie, tak. Mały szaber, żeby nie było. Silves słynie z pomarańczy. No ale że Ela mówi, że to bardzo słodkie i ma dużo cukru w sobie. I tutaj znaleźliśmy krzak pomarańczy. A wiecie jak to? Kradziony nie tuczy. Silves właśnie słynie z pomarańczy. To jest podobno taka odmiana najlepsza ze wszystkich. Fu. Ale kwaśne. Nie wiem, o co chodzi. To chyba nie jest Silves odmiana. To specjalne pomarańcze na złodziei są. Nie do zjedzenia. Może one są niedojrzałe jeszcze, co? Kradzione rzeczywiście nie tuczy, bo się tego nie zjada. Za czasów panowania Maurów Silves było bardzo ważnym miastem portowym. Stąd ruszały wyprawy do Afryki Północnej. Jak przyszli chrześcijanie, wypędzili stąd Maurów, to miasto straciło już na ważności, ale dopiero trzęsienie ziemi w 1755 roku no już w ogóle zrujnowało miasto, bo rzeka Arade, którą odbywały się te wszystkie spływy, zmieniła swój bieg. No i już nie było możliwe, żeby te statki pływały do oceanu. I tak ukrywają wszystkie skrzynki elektryczne. To fajne jest. Ale my tutaj nie pojawiliśmy się tylko dla zabytków, bo tak się przypadkiem składa, że jest tutaj festiwal pomarańczy. Tak, weekend o smaku pomarańczy. No i jak stolica portugalskiej pomarańczy, to nie mogliśmy sobie darować. Trzeba coś na soczek było kupić. I tutaj, tak jak możecie zobaczyć, w sumie całości tego placu nie widzicie, ale jest mnóstwo kamperów. I tu stoi, i w drugim rzędzie stoją. I tutaj jest zaraz jeszcze parking taki kamperowy, a my stoimy jeszcze dalej. Także też do końca nie mogą narzekać na tych turystów, co przyjeżdżają, bo akurat w tej miejscowości większość turystów to chyba kamperami dojechała. Właśnie ten festiwal pomarańczy, on nie jest taki znany, nie ma wszędzie ogłoszeń. My się dowiedzieliśmy tylko dlatego, że poznaliśmy ludzi, którzy nam o tym powiedzieli. No i tak naprawdę oprócz mieszkańców, tubylców, tak, no to są tylko kamperowcy. No. Ja nie wiem, niech ta portugalski rząd zmieni swoje podejście do nas. Widzicie za nami, ile jest wody w rzece?
To nie ta rzeka jest zamulona, tylko my jesteśmy zamuleni. Tak naprawdę to jest rzeka pływowa. Mimo tego, że jest 13 km od oceanu, no to pływy, czyli odpływ i przypływ, ma na nią duży wpływ. I jak jest odpływ, to jej nie ma. Proste, nie? Ja pierdzielę, ale głupki. Czyli mogliby miejsce tego korka gdzieś tutaj moczyć. Ale tylko w czasie przepływu. No. Ale ja pierdzielę, aż tyle? No. Przecież widzieliście, tam było sucho. Teraz idziemy, jest woda w rzece. Wzięła i przypłynęła. No i zobaczcie, ile więcej wody. Wody to dużo powiedziane, gnojowica, jak wszędzie. Ale my pierwszy raz coś takiego widzimy i w sumie to jedna z większych niespodzianek w tym Silves. Rzeka, która jest i jej nie ma. Pojawia się i znika. Myślę, że nie tylko my pierwszy raz coś takiego widzimy. Bo u nas nie występują takie rzeki przecież. Nie. Z pomarańczowej krainy dojechaliśmy na kolejną miejscówkę i to w sumie taką miejscówkę, którą my lubimy. Tu widzicie, już kot chce wyjść, znaczy się, że jest spoko. Za nami jest tak. Takie miejscówki jak wjeżdżamy, to ja zawsze podkładam kamienie pod koła. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale na pewno na moją głowę sprzyja to. A przyjechaliśmy tutaj, bo to jest cel naszej wycieczki. O, taka kładka. Ale że już jest późno, to zostawimy ją sobie na jutro. Chyba nie muszę mówić, kto u nas najbardziej się cieszy z takich dzikich miejscówek. Te drewniane kładki to Barranco de Demo, co oznacza wąwóz diabła. To krótki, ale niezwykły szlak drewnianymi schodami, przymocowany do stromych, nierównych klifów. Piękny, skalisty krajobraz pokazuje, że Algarve oferuje znacznie więcej niż słynne, słoneczne plaże. Podczas wycieczki spotkaliśmy ciekawy i niespotykany u nas temat – drzewa korkowe. Takie drzewo, jak widzicie, obcinają, pozyskując korę. Drzewo musi mieć mniej więcej 20-25 lat, żeby można było tą korę pozyskać. No i raz na 9 lat można coś takiego obciąć. W sumie to nie wiem, co oni robią z tą resztą. Pewnie moczą w wodzie, tak jak już mówiliśmy w Silves, ale co dalej z tym robią, to nie wiem. No ale w ten sposób później powstają te korkowe rzeczy, które się tak Eli podobają. Bo jeszcze zapomniałem dodać, że ponad połowa korka, który mamy w Europie, to jest właśnie korek pochodzący z Portugalii. Ten rejon, w którym jesteśmy, to jest gmina Monchique. Chyba tak translator mówi, że tak trzeba to mówić. Słynie z produkcji korka. Może nawet nie z produkcji, no bo produkują go drzewa, ale z wyrobów korkowych. No i my się w sumie spodziewaliśmy, że to będą plantacje, a nie tak, że spotkamy te drzewa na dziko i one tu sobie na wycieczce takiej jesteśmy górskiej. A one wszędzie rosną i są powycinane, także oni tak z tych dzikich też czerpią korek. Ale jak tylko będzie możliwość, to pójdziemy sobie też gdzieś zobaczyć taką plantację, bo ja bym się chciał dowiedzieć, jak to, co to z tym korkiem dalej robią. No bo to ciekawe, nie? Tak jak rozmawialiśmy, się nigdy nie zastanawiałeś, skąd się bierze korek. No z korkowa. W życiu bym nie pomyślał, że korek się bierze z drzewa. No ale człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera. Tak. To tak samo jak z rzeką w Silves. A jak już tak jedziemy o przyrodzie, to tutaj kolejne drzewo, sprawca pożarów portugalskich, eukaliptus. To co te misie, koala chyba lubią mieć listki eukaliptusowe. Co się robi z eukaliptusa? Napiszcie w komentarzach, bo ja w sumie nie wiem. Eukaliptusy zostały sprowadzone do Portugalii w XIX wieku jako roślina ozdobna, no ale są bardzo ekspansywne, szybko rosną. Po 12 latach już się nadają do ścięcia i no, stały się głównym materiałem w przemyśle papierniczym. No ale drzewo jest bogate w olejki eteryczne,
One są łatwopalne. Poza tym eukaliptusy, żeby się rozmnożyć, mają nasiona w takiej zdrewniałej otoczce, która musi pęknąć w ogniu. I w glebie takiej spopielonej one wtedy rosną. Także tak jakby same tworzą te pożary. Dodatkowo odwadniają glebę bardzo. No i to wszystko składa się na to, że są przyczyną tych wielkich pożarów w Portugalii. Zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się kolejna atrakcja, do której chcemy się wybrać. Rejony Monchique, czyli miejsca, w którym jesteśmy, słyną z tego, że są tutaj lecznicze wody termalne. Geotermalne. No i wybieramy się właśnie do Fonta Santa. Fonta Santa, Łukasz sobie nawet przetłumaczył bez translatora. Tak, że to jest święte źródło, podobno. Święta fontanna. Święta fontanna, źródło zdrowej, leczniczej wody. Jak się uda, to wejdziemy. My po zdjęciu wiemy, jak to wygląda, a wy zobaczycie. Także nie wiadomo, czy wejdziemy. Powątpiewam. Droga do świętości to nic prostego, dlatego nauczeni doświadczeniem wzięliśmy wodę na buty do wody, bo znowu jest woda do przekraczania. W tych górach trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność. Tak. No i jak się chce być świętym, to trzeba się wykąpać w czymś takim. No. Tak. Trochę mi się odechciało. Jak chcesz być święty, to tutaj się musisz wykąpać. A. Z Maryjką. Z Maryjką. A no tak. No to chyba trzeba, nie? Takie klimatyczne. No mega. Od razu mi się przypomina, jak widzę takie opuszczone łaźnie Grecja i to, gdzie tam byliśmy. Podepniemy wam kartę. Tam ubiliśmy zegarki, także do takich miejsc to nie wchodźcie w zegarkach ze smartwatchami, bo nam poszły dwa wtedy. No i co, no wygląda to jak wygląda, ale ma setki lat i jest święte i nie po to tutaj szliśmy, żeby się w tym nie wykąpać. Czyste zdrowie? Tak, nie, no tutaj to świętością tak czuję. Z Maryjką to się jeszcze nie kąpaliśmy. Nie wiem, że ja chcę tu wchodzić. Jest to dosyć odleśne. No, ale nie jest tu ani ślisko, ani nic, nie? Nie. To po prostu całe to jak ma, nie wiem, ile tu ma lat. No tak obstawiamy, że to może być jakieś takie rzymskie. Ale ładnie nie było tak źle. No co, ale jak to będziemy zdrowi, święci. To co, idziemy teraz zobaczyć to drugie miejsce. Fonte de Figado. A tu nawet dwuosobowe są. O, tu to nawet przyjemnie, powiem wam. Tu przyjemniej, bo cieplejsza woda, nie? No spoko, to jest bardzo przyjemne. No. Chociaż wygląda gorzej niż tam. Ale zobaczcie, jak to źródełko wygląda. Co ty robisz? Trzeba powiedzieć, że to był świetny pomysł z tymi źródełkami. Czujemy się jak nowonarodzeni po takich wędrówkach. Fajna sprawa. Śmiech śmiechem, ale tak
nie bez powodu to powstało kilkaset lat temu. Jeszcze doczytamy, ile lat temu to powstało. Myślę, że taka woda może działać lepiej niż niejeden jakiś teraz sprzedawany suplement diety. Pewnie tak. W ogóle było super pomysłem, żeby odjechać od wybrzeża. To jest zaledwie kilka kilometrów. A tutaj ten rejon Algarve, no to oprócz tego, że piękne wybrzeże, no to jeszcze tutaj piękne górki. Te szlaki są no, zachwycające i no Silves też fajne miejsce na jednodniowy wypad. Bo takie urocze te miasteczko, nie? Widać takie mauretańskie naleciałości. Tak. Takie się przespacerować, bardzo fajne. Także co? Kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co wy myślicie o tym, czy lepiej się wkąpać w czymś takim i czy waszym zdaniem w ogóle jakiekolwiek działanie lecznicze to może mieć. Dzięki, że byliście z nami. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejny czwartek o 18:00. Do zobaczenia, hej!